Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to Jemy dzisiaj przyrządzimy, co Marysiu? wiśnie. Tak, będziemy robić wiśnie. Mamy tutaj już je umyte, takie dwa pojemniczki, takie właśnie. Dzisiaj będziemy je przyrządzać, bo zrobimy wiśnie takie, które będzie można używać przez cały rok, bo zamkniemy je w słoiczkach. Będą to wiśnie we własnym soku, które będą się nadawały doskonale do przyrządzenia deserów, do ciast, do tortów, bo nam głównie o te torty chodzi, bo one przecudnie nadają się właśnie do nadania kwasowości jednej z warstw właśnie słodkiego tortu. A więc dzisiaj zapraszamy do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, i do miłego spędzenia czasu z nami w naszej małej Kuchni. A my bierzemy się do... Roboty. Tak. Najpierw, moi drodzy, należy wiśnie wydrylować. Marysiu, obserwuj dokładnie, jak ja to robię. Patrz, wrzucam tu wiśnie i teraz hops, wiśnia wpada sobie. Widzisz? A pestka zostaje w środku. No to proszę, możesz zacząć tak robić, nie? Wrzucaj wiśnie i naciskaj ten drążek. O, widzisz? Idzie. Idzie doskonale. Tę drylownicę polecamy w ogóle zakup drylownicy, bo to bardzo ułatwia sprawę, ale trzeba również kontrolować, czy do całej masy już wydrylowanych wiśni nie wpadają także pestki, bo czasem się zdarzy, że pestka się zahaczy o wiśnie i no niestety, ale może wpaść. Dlatego trzeba to kontrolować. O, i kontrolować trzeba też, czy nie wpadają całe wiśnie, jak tutaj Marysi przed chwilą. Natomiast jeśli już jesteśmy wprawieni w tym drylowaniu, no to do żadnego problemu już nam to nie sprawia. Można większą ilość nawet do tego pojemniczka nasypać. Mogę Ci, Marysiu, pokazać, jak to zrobić. Pokaż. Bierzemy całą garść i tutaj one będą automatycznie tam się gromadziły w tym miejscu, gdzie trzeba. Zobacz. Widzisz? I tak, jak automat jedziemy wtedy. Widzisz? Chociaż sok pryska, ale no po prostu to wychodzi szybciej niż ręczne drylowanie. No. U nas, moi drodzy, nic się nie marnuje, w związku z tym pestki przecedzam przez sitko, żeby odzyskać również ten soczek, który się tam zgromadził. Przed chwilą, moi drodzy, moja kuchnia to przypominała bardziej rzeźnię, że tak brzydko powiem. Popatrzcie, jak moje ręce wyglądają, Marysi również, ale to jest po prostu, to są wiśnie. Wiśnie pryskają, kiedy się je dryluje. Ja już tutaj trochę ogarnęłam całość i teraz sprawdzam poniekąd, czy tutaj jakaś pesteczka się nie zawieruszyła, ale myślę, że jest w większości w porządku. I całość tego drylowania zajęła około ponad pół godziny, a tutaj mamy ponad 5 kg wiśni. Teraz odciskam wiśnie z nadmiaru soku, bo naszym celem jest właśnie spowodowanie, żeby wiśnie miały mniej soku. I tak, moi drodzy, przez takie zabiegi pozostało 4,5 kg naszych wiśni. W związku z tym ja jeszcze odbiorę trochę wiśni, około pół kilograma właśnie odbiorę do ciasta, które później jeszcze przygotuję, który będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób przygotowuję w następnym odcinku. Jeszcze troszkę. Tak, żeby pozostało 4 kg. Dodajemy 1600 g cukru i mieszamy z naszymi wiśniami.
Proporcja jest taka, żeby na 400 gramów cukru przypadało na kilogram wiśni. I teraz należy te wiśnie wymieszać delikatnie, niekoniecznie dokładnie. Cukier się zaraz zacznie rozpuszczać w soku. I właśnie chodzi o to, żeby wiśnie puściły sok, żeby części tego soku, które mają w sobie, pozbawić te wiśnie, żeby one były bardziej gęste w rezultacie w naszym słoiku. Czyli żeby były bardziej skoncentrowane, żeby było więcej wiśni w samej wiśni i żeby były również delikatnie posłodzone, ale nie będzie to bardzo mocna słodycz. Ta kwasowość z tych wiśni będzie nadal przebijała. Także o to nam także chodzi, żeby ta kwasowość była także wyczuwalna w tych wiśniach. I teraz przykrywamy talerzem albo ściereczką, jeżeli ktoś woli ściereczkę, i pozostawiamy w temperaturze pokojowej na kilka godzin. Co jakiś czas mieszając, żeby cukier się rozpuścił i aby wiśnie jak najwięcej soku puściły. Zobaczcie, jak wiele soku puściły wiśnie. Minęło właśnie 5 godzin. Cukier się już całkowicie rozpuścił, więc czas wkładać wiśnie do słoiczków, które są przygotowane, wyparzone i czekają tylko na wisienki. Więc ja będę odcedzała wiśnie i wkładała je do słoików. O, i sasty. Słoik wygląda tak. Można go jeszcze troszeczkę uklepać. Tyle wystarczy. Odstawiamy i teraz następny napełniamy. Po odsączeniu wiśni pozostało jeszcze trochę soku, który także chcę wykorzystać. W związku z tym zaraz go także naleję do słoiczków i będę go także pasteryzować. Jeden słoik tego soku od razu będzie do spożycia, więc wkładam go do lodówki, ale resztę można spokojnie zakręcić i zapasteryzować. Moi drodzy, mamy tutaj nasze wiśnie do ciast, do tortów. Nic nie zaszkodzi, jeśli spróbujemy już na tym etapie, czy to będzie do tych deserów dobrze pasowało. Marysiu, proszę, spróbuj. Czy Tobie będzie to posmakowało, bo ja się przyznam, że wcześniej spróbowałam i pyszne. Dla mnie było. A dla Ciebie? To nam też.
Jaki smaczek? Trochę własne i słodkie. A, czyli słodko-kwaśny, tak? Mhm. To co, polecasz czy nie polecasz? Polecam. To dobrze. Ja też polecam, moi drodzy, Wam ten przepis. Takie wiśnie tak przyrządzone starczą Wam na całą zimę i aż do następnego sezonu. Także polecamy i również zachęcamy do zrobienia samodzielnie. A my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.